Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Przy yerbie o skarbach, a właściwie dzisiaj powinienem powiedzieć przy yerbie o detektorach metali, którymi szukamy skarbów. Moi drodzy widzowie, ten odcinek powstaje specjalnie dla tych wszystkich głodnych wiedzy i informacji w temacie Rutusa Versy. Jak wiecie, parę dni temu była oficjalna premiera Versy, a w tej chwili już Wam nieco mogę powiedzieć więcej informacji na temat samego detektora, dlaczego powstał, no i przede wszystkim co w tym detektorze oryginalnego znajdziemy. Versa powstała jako odpowiedź na głosy wielu użytkowników detektorów metali, aby w końcu powstał Rutus wodoodporny i na teleskopowej sztycy. Taki kompaktowy. To jest jedno. Natomiast w międzyczasie, kiedy przez dłuższy czas pracowaliśmy na Rutusie Atrexie, zbieraliśmy masę informacji, obserwacji. I teraz, kiedy jest pasja do tworzenia detektorów metali i pasja do poszukiwań, to jak można było tego wszystkiego nie połączyć w całość? I stąd powstała Versa, czyli detektor wodoodporny, na kompaktowej sztycy, bardzo przyjazny w obsłudze, z wieloma nowościami, z wieloma nowymi funkcjami, które były właśnie zebranymi obserwacjami z poprzednich detektorów metali. Aby też zrozumieć jedną rzecz, jak powstawały kolejno detektory metali, no muszę tu jedną rzecz powiedzieć, bo pojawia się bardzo dużo zapytań, czy Atrex jest lepszy od Versy, czy Versa jest lepsza od Atrexa. Aby to zrozumieć, muszę Wam przedstawić takie drzewko rozwoju detektorów metali, rozpoczynając od Altera. Rutus Alter, czyli z łaciny inny. Rutus Alter 71 jako ten pierwszy detektor inny powstał, nie wiem, to było 7, może 8 lat temu. W międzyczasie na rynku pojawiła się potrzeba nieco tańszego detektora i stąd powstał Rutus Argo NE, czyli nieco obcięta wersja Altera. Aby jeszcze bardziej wejść w rynek z tańszym detektorem, powstała Ultima, Rutus Ultima, którą możemy umieścić poniżej Rutusa Argo NE. Jako detektory, które wywodzą się z Altera 71 z jakimiś nieco poobcinanymi funkcjami. Z kolei przez 7 lat zbierania informacji, możliwości działania wszystkich funkcji Altera 71 oraz, dość ważna rzecz, na świecie zakończone patenty, m.in. na multi, które pozwoliły konstruktorom detektorów metali na własne obserwacje, wybranie jakiejś własnej drogi właśnie na multi, pozwoliły, aby z Altera 71 pojawił się kolejny level wyżej detektor Atrex, Rutus Atrex. Wielu ludzi mówiło, że na przykład Atrex to jest Alter, albo nie wiem, że Alter jest lepszy od Atrexa. Tak mówią ludzie, którzy nie są wnikliwi lub nie chcą słuchać i zbierać obserwacji. Cała wiedza przez wiele lat zbierana z Altera 71 pozwoliła na wejście na kolejny poziom i zbudować Rutusa Atrexa. I teraz wracamy do tego, co wcześniej powiedziałem. Pojawiły się głosy wielu użytkowników detektorów metali, aby w końcu Rutus wypuścił detektor, który jest wodoodporny, kompaktowy, składany, lekki, bardzo przyjemny w obsłudze. A w międzyczasie masę wiedzy udało się zebrać przy użytkowaniu Atrexa. I aż się prosiło, aby tą wiedzę właśnie zespolić z tą konstrukcją, której wymagali użytkownicy, prosili. Więc
kolejne drzewko, kolejny level wyżej powstaje Rutus Versa. Tak wygląda mniej więcej te drzewko, żeby sobie uzmysłowić, gdzie jaki detektor możemy znaleźć, bo też o tym mówię, bo widziałem takie głosy, że ktoś kiedyś mówił, że robił testy pomiędzy Ultimą a Alterem i wyszło mu, że Ultima jest lepsza. Wszystko kwestia zrozumienia działania detektorów. Może złego przeprowadzonego testu. Tu jest Ultima, tu jest Alter 71, tu jest Atrex, a tu jest Rutus Versa. Co będzie kiedyś? Tego nie wiadomo. Wszystko zależy od ilości pracy włożonej w obserwacji, masy rzeczy, które w czasie użytkowania detektorów wynika. Jak jest pasja do tworzenia detektorów metali, jak jest pasja do poszukiwań, naprawdę można wiele. Cóż zatem znajdziemy takiego ciekawego, nowego przede wszystkim w świecie poszukiwań w Rutusie Versa? Praca nad detektorami to nie taka prosta sprawa. Masa testów, masa obserwacji. Kupę roboty. Czasami przyjeżdżają goście, z którymi działam z detektorami, a głównie przyjeżdża raz na jakiś czas El Nino, którego znacie z postów, które czasami wrzucam lub z jakichś filmików. Teraz czas wziąć wersę w obroty i opowiem Wam, co takiego oryginalnego i nowego znajdziecie w Rutusie Versa. A są niezłe nowości. Są niezłe nowości. Zwłaszcza rzecz, nad którą bardzo długo pracowaliśmy, czyli statyka z dyskryminacją i z rozróżnianiem. O, albo na przykład w dynamice tony pitch. A później usiądę i chwilę pogadam z El Nino, który właśnie do mnie przyjechał i poopowiadamy troszkę o pracy nad detektorami. Rutus Versa i statyka z rozróżnianiem bądź z dyskryminacją, albo jak to woli pseudostatyka, również do wyboru. Zobaczcie, mamy detektor statyczny, w którym wchodząc w menu możemy włączyć dyskryminację i ustawić na poziom, proszę bardzo, wszystko co drobne, żelazne. Mamy poziom żelaza głośności włączony na wyższy, czyli teraz każde drobne żelazo w statyku powinno być burczące. Dla przykładu drobny odłamek. A kolor? Żelazo drobne. I to jest rozróżnianie w statyce. Jeżeli poziom żelaza damy na minimum, a mamy dyskryminację, czyli żelazo nie powinno być wskazywane, drobne. Poziom sygnału wiodącego się wycisza. Ogólnie statyka lub pseudostatyka, bo mamy również regulację SAT-u, służy do poszukiwania większych obiektów. Pod drobnicy wiadomo, porządny dynamik. Natomiast w tym wypadku ja lubię chodzić z odsłuchem żelaza w statyce w rozróżnianiu. I działa to tak. Drobne żelazo. Drobne żelazo. I kolor. Przy yerbie o skarbach. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Dziś ze mną gość El Nino. Witam Was. El Nino, człowiek, który również się, tak jak ja, pasjonuje detektorami metali, pasjonuje się poszukiwaniami, a przede wszystkim pasjonuje się rozwojem detektorów i kombinowaniem, co w detektorach można więcej zrobić, co można więcej z detektorów wycisnąć. Tak. Jeżeli chodzi o nick El Nino, no to każdy, kto siedzi na zagranicznych forach poświęconych detektorystyce, to zapewne wie, kim jest mój gość. Z El Nino już współpracujemy masę lat testujemy, badamy detektory metali.
Mój pierwszy detektor był Rutus Argo i nadal też jest. Mam 4, posiadam 4 detektory Rutusa. Argo V3, Optimy V2, Altera 71 V2, a Atrexa. Każdy z tych detektorów ma swoje bardzo dobre cechy, a widać w przebiegu lat, że te detektory jakby się, te właściwości dobre się kumulują do dalszego modelu po prostu. To, co nie było super optymalne, się niecha wzadu i dobre właściwości się ulepszują i możliwości się też ulepszują na wyższy poziom. Na tym właśnie polegają te wszystkie obserwacje, zbieranie. Właśnie, moi drodzy widzowie, za mną gama detektorów, które głównie leżą w kręgu naszych zainteresowań. Masa testów, a polega to na tym, że nasze testy nie są takimi testami, jak sobie ktoś może wyobrazić, na zasadzie jak głęboko detektor sięga i tak dalej. Nas interesuje zrozumienie przy różnych dziwnych testach tego, co dany inżynier, konstruktor detektora metali miał na myśli, tworząc jakąś funkcję, jak wybrnął z danego problemu, jak pewne zadanie rozwiązał. Mamy dzisiaj tutaj detektory, to mamy tak, MILAB, CTX. Mamy tutaj ORX-a, XPORX. mamy tutaj Deusa 2, Rutus Versa, Rutus Atrex, mamy tutaj Deus 1, AK Signum Signum. i Equinox 800. I te detektory dzisiaj, że tak powiem, katujemy i nie odpuszczamy. Przekręcamy ich możliwości w jedną, w drugą stronę, robiąc różnego rodzaju testy. Tak jak mówię, testów wam nie będę pokazywał, bo to tak naprawdę nawet ktoś by stwierdził, co to są za testy, tak? Testy są więcej dużo specyficzne na zachowanie każdego modelu detektoru. Co ten detektor ma, pokazuje jednak filozofię producenta danego modelu detektoru, co ma ten detektor jakby bardzo dobrze opracowane albo mniej dobrze opracowane. Analizujemy możliwości i te możliwości dalej i ta wiedza się przetawuje dalej do dalszego modelu detektora. Dokładnie, potem jest number 5 do Arka, Arek Rutus. Rutyna bierze wtedy te spostrzeżenia i tworzy, potem wysyła soft, a my dalej męczymy detektory. I dalej się testuje, i dalej się męczy. Dokładnie. Ale bardzo poważnie się ku temu przystępuje i bardzo poważnie się testuje. Żeby to wyszedł co najlepszy produkt końcowy. Końcowy detektor, który będzie miał co najlepsze właściwości detekcyjne. I komfortowe też. Bo głównym jakby założeniem jest przy pasji tworzenia detektorów, związaną, że tak powiem, z pasją do poszukiwań, jest stworzenie detektora, który, tak jak Versa, takie jest założenie, detektor, który jest skierowany do początkujących poszukiwaczy, którzy mogą wystartować z detektorem, ale również każdy stary wyjadacz znajdzie naprawdę dobre możliwości. Dobre nastawy i swoje dobre możliwości. Będzie mógł naprawdę mocno sprzęt wykorzystać. I taka jest też filozofia z Versą, aby ten detektor był dla ludzi, którzy pierwszy raz mają detektor w ręce i czuli naprawdę mega fajną zabawę podczas poszukiwań. A stary wyjadacz będzie zacierał ręce, że w końcu coś ciekawego i nowego. Bierzemy się do pracy. Moi drodzy widzowie, Versa idzie na plan pierwszy i katujemy. El Nino bawi się właśnie Rutusem Versa. I co, w jakim programie masz teraz detektor ustawiony? Mam w programie Park, jedna frekwencja 40 kHz, audio pitch. Właśnie, nowe audio, pitch. Ale masz wycięte żelazo. Mamy cięte żelazo. Ale masz delikatnie słyszalne te żelazo, więc masz je w audio volume podniesione, iron volume podniesione lekko do góry. Do góry mam na level 2, to jest słabo słyszalne żelazo i bardzo fajnie słyszalny ton pitchu. Ale bawisz się teraz na Nailboard teście. Monty 20 groszów. I tak działa pitch. Nowy ton zastosowany w Rutus Versa.
Dobra, i połóż tą monetę. Coś tam skrzeknie, ale jak z monetą jest? Jest różnica. Pitch inaczej reaguje aniżeli zwykły ton, krótki, nie? Pitch reaguje bardzo mocno pod ton koloru, jakby ten sygnał brał większy czas i bardzo umie wypichnąć sygnał koloru w żelazie. A jaką masz reaktywność? Reaktywność 5 jest optymalna. Nie, fajnie, bardzo mocno wypycha ten sygnał z koloru w śmieciach. Jak słyszycie, żelazo jest bardzo słabo zniszczalne. To co, testuj dalej, ja idę pisać spostrzeżenia. Będzie optymalizować soft, ale rezultaty wychodzą bardzo dobrze już teraz. Jak się pobawiłeś, to jakie teraz obserwacje? Obserwacje są takie, że frekwencja 40 kHz najlepiej separuje w nabór teście, w 2D teście. To znaczy, że będzie najwięcej odmaskował sygnałów celów, które będą plitkie albo średnie plitkie. Ta wysoka frekwencja będzie robić najwięcej roboty tam. Na 40, a na 20 patrzałeś? Na 20 kHz będzie separacja też, ale już traci w jakichś kierunkach na separacji. Już widać tą różnicę, tak? Jest to widoczne. A czym niżej, tym gorzej. Czym niżej, to jest gorzej. Dlatego wszystkie moderne detektory idą w kierunku wysokiej frekwencji i lepszego unmaskingu. Czyli cieszysz się, że masz możliwość Cieszę się, potestowania na 40. Że możliwości się narastają, hej, w separacji. To, co zostało w terenie, się da wyciągnąć jeszcze z nowym detektorem. Działamy. Na razie. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.